Witajcie moi drodzy widzowie, kolejny poradnik stron Unliberty. Najważniejsza rzecz, którą trzeba zdobywać. Są to oczywiście niebieskie proszki, żeby ulepszyć itemy fioletowe, bo z tego względu, że fioletowego proszku za bardzo nie można dropić, no to musimy go wytwarzać z niebieskiego. Ogólnie dużo niebieskiego można zdobywać przez te kontrakty, tam po 4 za sztukę każdego od kontraktu, a tych kontraktów też mamy sporo, ale jest oczywiście jeden z takich najlepszych sposobów też na pozbycie się itemów, które są na przykład nic nie warte na aukcji, tak jak w moim przypadku powyciągałem specjalnie tutaj itemy z ekstraktu, które miałem sprzedać na aukcji, ale koniec końców to były nietrafione itemy i w sumie nie było sensu z tego dalej sprzedawać i lepiej to wymienić na proszek. Możemy sobie kliknąć właśnie tą ikonkę jak Dissolve, wybrać sobie itemy, które chcemy i tutaj będziecie mieć pokazane, ile dostajecie proszku za dany item. Jeśli item jest ulepszony na wyższym poziomie, no to też wtedy jest szansa dostania większej ilości, jak dobrze pamiętam, chyba że to zostało już zmienione. I wtedy sobie dajemy wszystkie te itemy, które chcemy sobie tam zniszczyć, bo są na przykład nieopłacalne. Pamiętajcie też o tym, że niebieskie itemy najwięcej ich się farmi na dungeonach, gdzie mamy jakby z Abyssal Contract tokeny, czyli z tych kontraktów lepszych na tych dungeonach mamy zdecydowanie fajny drop, więc o tym pamiętajcie, bo tam tych itemów leci naprawdę masa. Najważniejsze to też jest to, że na tych dungeonach możecie zarobić no, dużo kasy, lucentów, z tego względu, że dostaniecie na przykład, nie wiem, miecz z Critical Chance, no to wtedy już jest coś warty, ale jak dostaniecie na przykład taki miecz jak Construct Bonus Damage, no to szczerze powiedziawszy, to jest to nic nie warte i wtedy najlepiej to wszystko poprzerabiać na proszek. Proszek sobie potem wymienić na enchanty. No, bo szczerze powiedziawszy 230 proszku, no musielibyśmy do tego wykonać bardzo dużo kontraktów, w sumie ponad 50 kontraktów, bo mamy 4 proszki za 1, no to zobaczcie jaka jest po prostu ogromna różnica, a tego szmelcu niebieskiego czy tam zielonego leci tak naprawdę sporo, a też dzięki temu możemy sobie ulepszyć szybciej itemy, czyli zrobimy sobie na przykład fioletowy proszek, z fioletowego proszku sobie zrobimy na przykład enchant do biżuterii. No i wtedy jednak możemy szybko ulepszać te itemy, no bo proszku też nie można kupować ani za lucenty, więc pozostaje nam tak naprawdę farmienie niebieskich itemów, przerabianie tego tak naprawdę na proszek, a potem z niebieskiego proszku sobie albo robimy enchanty niebieskie, albo robimy sobie fioletowe, w zależności co po prostu potrzebujecie. Moim zdaniem bardzo szybki, bardzo krótki poradnik i po prostu treściwy. Dużo osób o tym nie wiedziało, ja osobiście też o tym nie wiedziałem, mimo że dużo gdzieś tam jednak grywam, ale ja jestem takim bardziej niedzielnym graczem, więc też nie jestem jakimś spoceńcem, żeby siedzieć 300 godzin po prostu ile się tylko da, więc to dlatego też te poradniki wychodzą po kolei. Dzięki w takim razie za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!